Siemano, witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażę wam cały swój dzień, to jak wygląda cały dzień od samego początku do samego końca. Zapraszam was do oglądania. Jak widzieliście, pobudka dzisiaj była 7:20? 7:10? Oczywiście w nocy jeszcze były dwie pobudki, o 2:00 i o 5:00. Jak mam być szczery, to bardziej Ala wstawała niż ja. Czasami ja wstaję w nocy, ale no w 85% to robi Ala. Ja zawsze rano wychodzę z pieskiem na spacer. Zawsze jak mam na śniadanie pieczywo, to właśnie tak jak dzisiaj idziemy na spacer i przy okazji idziemy do piekarni, żeby kupić sobie świeże bułki. Bardzo często właśnie ludzie się pytają, jak wygląda taki mój dzień cały, od początku do końca. To samo się właśnie zawsze pytałem, jak jestem zdrowy. Jak wygląda taki dzień piłkarza od rana do wieczora. No i właśnie dzisiaj wam takie coś pokażemy. To samo chciałem zrobić właśnie, jakbym wrócił, nie? Bo ja myślałem, że to nie jest jakieś takie mega ciekawe, a właśnie zawsze wszystkich to interesuje, jak wygląda twój dzień, kiedy grasz. Więc jak wrócę do grania, to pewnie też coś takiego zrobimy. Jak widzieliście, pieczywo kupione. Lubię to bardzo, bo lubię świeże bułeczki tak z rana zjeść. Więc to, że mamy taką możliwość, ogólnie w mieście jest taka możliwość, że można podejść sobie do piekarni z rana, to jest super. No i co, idziemy na chatę, jemy śniadanie i będziemy lecieć do chłopaków. Zapomniałem nagrać, że bardzo się cieszę, że dwie polskie drużyny przeszły dalej, bo to są kolejne punkty dla polskiej ligi. I to jest taki krok milowy, no bo dwie drużyny w eliminacjach Ligi Mistrzów, a im więcej drużyn będzie grało w tych eliminacjach, tym łatwiej się robi te punkty. No ja mam coś takiego, że nawet jakikolwiek by klub nie grał, nawet Iglopol Dębica jakby grał w europejskich pucharach, to bym mu kibicował, bo warto, żeby te punkty dla Polski były robione, żeby ta polska piłka się gdzieś tam do przodu pchała, bo jestem przekonany, że im lepsza polska liga, tym lepsza będzie nawet reprezentacja i wszystko dookoła, więc super. Codzienny rytuał to też dawanie jeść temu oto gadowi. Możecie zaraz słyszeć, jak będzie drzeć japę, jak zobaczę, że jej daje jeść. A to nie są takie przelewki, to nie jest takie hop-siup, bo trzeba je rozdrobnić, jeszcze jakieś leki. Taki się egzemplarz trafił. Zostaw. Merci, zostaw. Dobry piesek. Dzisiaj śniadanko mamy bułeczki z awokado i z pomidorkiem. Bardzo lubię to śniadanie, szczerze powiedziawszy. No i zazwyczaj też już jemy pojedynczo, bo jeden rodzic ogarnie dysko, a drugi rodzic je i na odwrót. Szybka zmiana stylowy. Suple poranne. Zaraz lecimy do chłopaków na trening. Jak was interesuje, jakie suple, ile supli, dlaczego tyle supli, to tu macie link do odcinka albo zdjęcie z odcinka, w którym o tym mówię, czyli z dietetykiem. Możecie sobie wejść na kanał i tam zobaczyć. Dzisiaj zobaczycie trening bardzo niefajny dla mnie, a dla was może będzie fajny do oglądania, ale dla mnie niefajny do zrobienia. Dzisiaj robię trening na airbike'u. Jest to największe gówno, jakie może być. Odzywaj się. No jest to taki trening interwałowy, dobrze mówię? Tak. No bo trzeba tą wydolność cały czas podtrzymywać, utrzymywać, nawet jak się jest kontuzjowanym. W twoim przypadku raczej odbudować. Albo odbudować. Co straciłeś. Odbudować to, co straciłem, więc no taki trening też musi być. Ale go bardzo nie lubię. I tak wygląda moje bicie piany, żeby tego nie robić. Pierwsze 6 minut nie jest najgorsze. Nie mówię, że jest fajne, ale nie jest najgorsze. Najgorsze jest minuta ostatnia. Założenie jest takie, że ja chcę go sobie zmęczyć przed treningiem, bo dzisiaj mam taki trening, taki najbardziej lightowy z tych wszystkich siłowych, głównie na górne partie, ale troszeczkę wykorzystujemy tutaj nogi do stabilizacji, w ogóle takie dzisiaj na jednej nodze będą z piłkami. I ja chcę, żeby on mi się przed tym zmęczyć, żeby robił to wszystko na zmęczeniu, żeby musiał się stabilizować na zmęczeniu już. A te nogi będą już zapalone, to mam powiedziane, będą zalane kwasem mlekowym tutaj. Na tym zmęczeniu, na tej jednej nodze będzie musiał przykładowo wiosłować. Nie ma szans, żebym ja coś mówił teraz. To jest ostatni moment, kiedy ja coś powiem. Content się sam robi. zrobione. Fascynujące. Jak z każdą minutą tego ćwiczenia zabiera ci IQ, nie? Serio. Pod koniec to nie umiesz mówić, nie? Jak nie wiem, czy kojarzycie, jest taki filmik,
co taki cygan stoi i tam mówi bagno. Bagno! To ja właśnie się tak czuję po tym treningu. Przy jakichś tętnach to jest tak, że 130, 140 już masz problem z mówieniem, potem już przy 160 już nie możesz za bardzo mówić, potem się nie możesz uśmiechnąć. Są nawet takie jakieś, że po mimice twarzy, po tym, czy może się komunikować i uśmiechać, można ocenić plus minus, na jakim tętnie jesteś. 20 sekund pracy, 40 przerwy. Syca pierwsza, Paweł upada. Tu proszę sobie zobaczcie, jak wygląda porządna współpraca między klubem a centrum rehabilitacyjnym. Dane z klubu z ładnym herbem, z serduszkami, czy z czym? Z makami? Lilie Z liliami. Liliami. I tu proszę sobie porównywać. Proszę, tak to powinno wyglądać. To jest najgorsze. Minuta pracy. Spytane. Zobaczycie, jak to jest, że przez... Weź ty to wytłumacz. Dobrze, więc dlaczego? Bo w sumie co Paweł robił? Miał rundy 10-sekundowe, 10 sekund pracy, więc powiedzmy zaczęliśmy w ten system, potem robił 20-sekundową pracę, czyli ten system i 60 sekund pracy, czyli na końcu ten system, a tak naprawdę robił to, po czym robił hop, po czym robił w drugiej rundzie, a w trzeciej rundzie zahaczył wszystkie 3 systemy. I teraz mamy system pierwszy, który jest między 6 a 8 sekundą, tam plus minus powiedzmy, ATP, PC, nasze główne źródło energii, czyli ATP, ok? PC, czyli fosfokreatyna, czyli przebieramy fosfokreatynę na ATP. Jest to nazywane systemem fosfagenowym, on jest bardzo krótko, to korzystamy z tego właśnie ATP, które było zgromadzone w mięśniach i to, co potrafimy przerobić z fosfokreatyny w tym krótkim czasie. Następnie przejdziemy już na glikolizę beztlenową, czyli nadal wszystko się odbywa ten proces bez tlenu i wtedy przebieramy tą glukozę, którą też mamy nagromadzoną na ATP i tu się zaczyna zbierać kwas mlekowy, jony wodoru, które już powodują, że zaczyna się delikatnie palenie mięśni, tak jak widzieliście, Paweł troszkę zaczął cierpieć i generalnie bardzo ciężko utrzymać nam waty, czyli to, ile mocy potrafimy wygenerować. No i już później przejdziemy znów na glikolizę beztlenową, aczkolwiek już z udziałem glikolizy tlenowej. Jest oczywiście mniejszy udział tej tlenowej, aczkolwiek już wtedy już jest. No i tak też wyżej ta produkcja mleczanu i jonu wodoru zwiększa się już diametralnie i zaczyna się naprawdę mocne palenie w mięśniach i już naprawdę nie ma z czego jechać. Czyli możecie widzieć bardzo duży spadek, jak on jedzie. Zaczyna start i powiedzmy lecimy, jest 8 sekunda, tu widać od razu drop energii, nawet to widać na tutaj airbiku, potem lecimy gdzieś tam 20-30 sekunda, jest kolejny drop, faktycznie nie ma z czego i tu jest spowodowane tym, że nie mamy takiej dobrej ilości ATP, a tutaj bardziej już chodzi o ten ból w mięśniach. Przynajmniej tak mi się wydaje, jak ja to robię, to ja czuję, że tutaj po prostu nie mam z czego jechać, a tu już nie chodzi o to, że mnie bolą nogi na przykład, a tu już mi bardzo bolą nogi, bolą mnie płuca. Zresztą spróbujcie sobie taki all out 60 sekund zrobić i zobaczycie te spadki w 10, gdzieś tam 30, 40 sekundzie. Bardzo fajnie widać te przeskoki między tymi systemami. No i tak tu możemy wykonywać, nie wiem, 1000 watów, to tutaj już będzie 700, strzelam 800, tu będzie 400, 500. No ale oczywiście to jest indywidualne. Pozdrawiam Michała, który to musi tłumaczyć na angielski. Trzymaj się. Powinienem teraz chodzić, ale nie da się. Jak wam kobieta kiedyś powie, że minuta to krótko, to ją wrzućcie na airbike'a. To zmieni zdanie. Ostatnio jak wrzuciłem na social media, właśnie tutaj jak w tej pozycji kończyłem ten trening, to właśnie ziomki mi wysłali takiego mema zrobionego. Wrzucimy do odcinka, zobaczycie. Teraz zmuszamy Pawła, żeby na tych zmęczonych faktycznie nogach i w sumie ramionach też pracował siłowo. No i na jednej nodze, żeby to się też bojało, czyli wymagamy troszeczkę stabilizacji, ale na zmęczonych nogach. No bo łatwo się stabilizować na jak jesteś świeżutki. Naprawdę, uwierzcie mi, no gnój, nie? Bagno. Możesz powiedzieć do kamery, jak tam Real. Jak Real? Co jest najśmieszniejsze? Zasnąłem.
Jesteśmy po treningu, jesteśmy teraz u Roberta, czyli pierwszy fizjo dzisiaj. Później mam chwilę przerwy, pójdę na obiad do domu, wrócę i na koniec tygodnia, bo dzisiaj mamy piątek, mam osteopatę, czyli Rafała, którego poznaliście w tamtym odcinku. I dzisiaj go też zobaczycie, może tym razem powie coś ciekawego. To co, jest i pan Paweł? Co robimy? Co robimy? Ogólnie sprawdzamy jak zwykle obrzęk. Trochę się to nie zmienia u Pawła, bo zawsze jest ta minimalna ilość płynu. I tak było zresztą od zawsze, no. Od zawsze, to znaczy od tej pierwszej operacji tak naprawdę. Nawet jak grałem, to miałem już obrzęk. Jedyne co zapominam, to ogolić nogi zawsze. Trochę sobie mobilizujemy też rzepkę. Paweł ma dosyć ustawioną troszkę wyżej tą rzepkę, więc staramy się trochę zepchnąć ją w dół. Co nowego robimy w tym okresie? Na pewno zwiększamy zgięcie, żeby osiągnąć już pełen zakres. Na dzień dzisiejszy tak brakuje nam, powiedzmy, pomiędzy piętą a pośladkiem odległość 2 palców, może czasem 1. Progres jest olbrzymi z każdym następnym tygodniem tak naprawdę. No jedyne co nas ogranicza w tym zgięciu to jest miejsce poboru, czyli prosty uda. Ten mięsień prosty uda, z którego była pobierana tkanka na przeszczep ACL-a, traktujemy troszkę jak powiedzmy zerwany mięsień albo już w dalszej konsekwencji taki problem ścięgnisty na tle tendinopatii, można tak to nazwać, i dlatego takie statyczne, długie rozciąganie nie będzie najlepsze w tym przypadku. Raczej sobie mobilizujemy ten zakres ruchami dynamicznymi. Kurde, fajnie odpowiedziałeś. Może dychać. Kiedyś muszę wrzucić ten odcinek, jak to naprawdę wygląda, nie? I tak jest backstage'u wszystkie rzeczy, wiesz. Ja, Robert, Piotrek. Przecież Piotrek też, na Piotrka to są takie taśmy. A kojarzycie ten filmik Super Partia Kurwo? Co? Nie? No, to stara babcia. Tak, no. Aż jej szczęka wypada. Jest pewnie Liga Polskich Rodzin, bo tam są Super młodzież. partia, k***o! Super partia! Często poruszane są tematy starych memów. No, bo one nas ukształtowały. Z Pawłem się komunikujemy. Memami, no. Jakbyś miał wybrać jeden, taki topkę swoją, mema? Taki top topów? No. Chyba kurwa moje pole, nie? Kurwa moje pole! To jest top topów mój, nie? Kurwa moje pole. Ja lubię Rób salto Kiemon. Rób salto, Kiemon! No i pan Paweł, no ale pan Paweł to Paweł taki... jest klasycznie. Okej, teraz sobie zwiększamy trochę rotacji wewnętrznej w stawie kolanowym. Naciskaj Paweł na zewnątrz. Trzymaj. No, rotujemy jakby podudzie do wewnątrz, bo bez rotacji wewnętrznej w kolanie nie ma zgięcia. No i na koniec pracy manualnej sprawdzamy sobie to zgięcie. Tak, 1,5 palca. Jest git. Wracam od chłopaków na przerwę pomiędzy jednym a drugim fizjo. Idziemy coś zjeść. No i co, zaraz tutaj wracamy. Dzisiaj nie za fajna pogoda, bo pada, a ja jak zwykle w krótkich spodenkach. Jeden rodzic je, drugi się zajmuje dzieckiem i zaraz jest zmiana. Tak, sprawdzam plecy. Na razie tak po prostu dla mojej informacji sprawdzam, powiedzmy, napięcie mięśniowe. Pawła od początku widać taki tutaj większy garbik, to jest, ta część jest bardziej napięta, no ale to jest normalne, no bo jednak od początku dużo rzeczy robi więcej na tą prawą nogę, także tę chwilę przesuwam w jedną, w drugą stronę. Na razie tak po prostu wstępnie oceniam napięcie i to, czym mi się chciał dzisiaj bardziej zająć. Dzisiaj jest piątek i tak jak ostatnio mówiłem w poprzednim odcinku, Rafał jest osteopatą i w piątek zawsze po całym tygodniu, tak jak teraz jestem już trochę podmęczony, to Rafał sprawdza jakby całe moje ciało
to czy gdzieś coś tam się rozregulowało. No i pracujemy po prostu nad czymś, co gdzieś tam zauważy, albo mnie boli na przykład, bo czasami mnie coś po prostu boli i przychodzę w ten dzień, żeby tą inną część nad nią popracować. No to jest ostatnia aktywność dzisiaj. Później planuję jechać do Ikei, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ostatnio robiłeś bardziej jakby fizjoterapeutyczne rzeczy, a to jest takie bardziej osteopatyczne, nie? Raczej tak. I ostatnio chyba chwilę mówiłem o tej wątrobie i w zasadzie teraz też pracuję, rozluźniam ci okolice wątroby. Wątroba zapracowała. Co weekend do domu jeździ. Też wiem, co tam się dzieje. Ciekawe jakby w poniedziałek Nie wiem, było. nie pamiętam. A czy na przykład takie 2 wizyty u fizjoterapeuty dziennie to nie jest za dużo? Nie, dlatego że skupiamy się zupełnie nad czymś innym. Robert wcześniej pracował więcej przy kolanie, a ja zajmuję się innymi rzeczami. Także dobrze, że Paweł ma tyle czasu na taką terapię i pracę nad sobą, że możemy jeszcze włączyć właśnie pracę z innymi częściami ciała. Ale gdybyśmy robili to samo, czyli razem cisnęli kolano 2 razy dziennie, to tak, to pewnie by było za dużo. Idziemy sprawdzić jeszcze Piotrka, bo będzie robić ten sam trening, co ja robiłem dzisiaj rano, więc zamienimy się miejscami. Właśnie rano miałem pokazać. Nie kojarzycie tego filmu? Deska się złamała? Jeśli gadaliśmy o memach, no to Rafał też to był, tylko że po drugiej stronie kotary, bo tam słychać mniej więcej. Może nie wszystko, ale dużo słychać. Deska się złamała! Nie róbcie, skaczcie, zapraszam na rehabilitację zawsze. Nie ma problemu. Dobra, i sam rób ten trening. No jeszcze 3 minuty, musiałem jeszcze kładę, żeby uzupełnić węgle. To później, jak się biały zrobisz. Zostało mi 3 minuty. A on do mnie mówi, że ja przyciągam, nie? Nie przyciągam. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Ty, a to 1 minutę tylko zrobiłeś. 1 minutę zrobiłeś, bo cię sprawdzaliśmy. Kwas mlekowy. No to pas mlekowy, to drugą minutę. I one wodorostu tutaj. Od 1 do 8 sekundy Piotruś będzie tutaj Niemożliwe. performował. Od 1 do 8 sekundy mamy tutaj ATP. Zobaczcie. Zamieniliśmy się rolami teraz. Ale nie śmieję się, ale nie śmieję się, bo jak też się tak czuję. No. No mówiłem wam, że on przed 40, to stan przedzawałowy właśnie jest. Że kończymy tutaj. Idziemy do domu, zobaczycie resztę dnia. Dzisiaj w planach jest Ikea, jest jakiś spacerek z małą, a później mam lekcję o 20, więc no zobaczycie to wszystko. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Ogólnie miałem dzisiaj nagrywać cały dzień i tak jak wróciłem od chłopaków. Mieliśmy w planach pojechanie do Ikei, mieliśmy w planach wyjście na spacer, ale położyliśmy się i tak nam wyrypało kory, że zmiotło nas z planszy, że... Ile? 3 godziny? Nie, no nie, prawie. Prawie 3 godziny spaliśmy, nie? No jak mamy córę, małą córę i ona nie daje czasami w nocy spać, to takiej okazji nie można przegapiać, nie? Jak jest okazja, że ona śpi, nie ma nic innego do roboty i można się położyć, no to tak jak macie do pustej bramki z 3 metrów, no trzeba strzelić, nie? No to tak właśnie strzeliliśmy sobie 3 godzinki, może nie, 2,5 godzinki dżemki. Do tego stopnia, że o 20 mam zawsze lekcję i obudziłem się chyba 5 minut przed lekcjami, które gdzieś tam zobaczycie pewnie jakieś urywki z tego i prawie zaspałem. A teraz ostatnia rzecz w dniu, czyli spacer z tym oto tutaj. Projektowanie szafy jest teraz właśnie do domu naszego, bo kupiliśmy szafy z Ikei, takie najprostsze, bo no nie mieszkamy tam za długo, za często. Kupiliśmy takie najprostsze szafy z Ikei. No i te szafy
Nie będę tutaj robił antyreklamy, ale są no, takie średnie bym powiedział. Zobaczmy, co tu mamy. Co tu finalnie wyszło. Nie jest idealnie, ale zrobię tego skału. Jeśli jest jakiś pani architekt na tym, Nie ma, nie ma. no mnie tylko same patusy mnie oglądają, nie? No i się dowiedzieliście, co moja żona o was myśli. Ten barłuk możecie już znać w sumie z odcinka 3. Nie wiem. Bo tu leżałem i się rehabilitowałem przez pierwsze 2 tygodnie. Dalej tu jesteś. To dalej tu jesteśmy. Tak się Większą zazwyczaj. ekipą. Tylko, że większą ekipą. No? No. No bo jeszcze nie widzieli wtedy, że mamy pole. Co, no tak się kończy mój dzień z 99%. Nic no, postaramy się teraz pole ululać. Ale tym razem jesteś wyspany. Ale tym razem jestem wyspany. Postaramy się teraz pole ululać. Dziękujemy wam za oglądanie tego odcinka. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Prosimy o lajki, komentarze, wszystkie te Nawet nas rzeczy. to wciągasz, tak? Tak. Wszystkie te Jeszcze rzeczy. blisko pokaż. Wszystkie te rzeczy, co tam się prosi. I co? I do następnego. Trzymajcie się. Ciao. Ciao.